Dzień dobry w nowym odcinku i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dojechałem na samo południe. Uwaga, żebym się nie wypierniczył. Na samo południe Rodos. Krasoni Żabkowa. Tak się nazywa ta plaża. To miejsce. W ogóle słychać mnie? Bo tu trochę wieje. Jeszcze pojedziemy tam na ten cypel taki, on łączy chyba te dwie wyspy. No droga się skończyła i jest tutaj miejsce do wodowania pewnie motorówek czy jakichś tam pontonów, bo nic chyba bardziej do zanurzenia tutaj nie da rady, bo tutaj zaraz są kamienie, chociaż może jakieś jeszcze żaglówki czy coś takiego? Być może, nie znam się. Jeżeli jesteście w tym biegli, możecie napisać, jak to się robi. No to kilka informacji o wypożyczalni samochodów. Jest ze mną obiekt, o którym właśnie mowa. Ja rozpocząłem proces wypożyczenia jeszcze w kraju, szukając oczywiście na Google'ach dobrej wypożyczalni, inaczej dobrze ocenianej. Dużo opinii bardzo pozytywnych, więc wybrałem tę wypożyczalnię. 30 euro na dobę z pełnym ubezpieczeniem poza sezonem. Taki jest koszt. Auto w zasadzie nowe, 37 000 ma. No i co, troszkę Wam pokażę, jak to wygląda ta furka. Opinie wypożyczalnia miała bardzo dobre, więc zobaczymy, jak będzie przy zdaniu. Jeszcze oczywiście w ostatnim materiale pewnie będzie informacja, jak się odbył proces zdania, no i czy były jakieś niespodzianki. No i oczywiście, czy polecam te wypożyczalnie, czy nie. Na ten moment jest wszystko ok. Tylko słabe to auto. Słuchajcie, ja mu dodaję gazu, a on nic. No ale co poradzić? Do takich przemieszczania się z punktu A do punktu B jak najbardziej jest ok. Na tej plaży z tym cyplem, gdzie tutaj teraz jestem, to parking jest za darmo. Wszędzie oczywiście samochody z wypożyczalni, wypożyczone. I dużo, zobaczcie tam, kitesurferów. Jeszcze Wam później pokażę tam z plaży, jak chłopaki szaleją. Byłem również w tej oto restauracji Lighthouse. Toaleta jest na kod, jest bezpłatna. Małe piwko 3 euro. Nie jadłem. Sałatka grecka 9,60. Jakieś ryby około 18 euro. Jakiś zestaw mięs 25-30 euro. Wiecie co, no na ten moment nie brałem, nie jestem jeszcze głodny. Zobaczymy, co będzie dalej. No wydaje mi się, że takie beach bary, no to zawsze są nieco droższe. No dobra, no to co? Pójdziemy popatrzeć na tych kitesurferów, co? O, po takich wydmach się tutaj dochodzi do tej plaży. No, ale widoczek.
Ekstra. Moi drodzy, idę sobie plażą i tak przez przypadek zapytam pani, bo tu uczy. Go left now, go left. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jaka sympatyczna dziewczyna, jeszcze po polsku mówi, Narodos. O. Jaka jest cena takiej nauki przez Ciebie kitesurfingu? U nas w szkółce kosztuje to 80 euro za godzinę, tak mi się wydaje. Im większy pakiet, wiadomo, ta cena trochę maleje, tak? Czyli tam zrobi się 6 godzin, czy tam ileś, to ta cena składa 70 euro, później 60 euro. To jest ze sprzętem? Jest, tak. Ze sprzętem. Yes, of course. Jest of course ze sprzętem, z pianką, trapezem, kaskiem, ze mną, tak, z nauczycielem, I to jest bezcenne. i z motorówką, prawda? Bo tutaj szkolimy akurat na offshore, czyli wyjewa nas do morza, no więc mamy motorówkę, w razie potrzeby, jak ktoś nam wypłynie za daleko, to my tą motorówką wypływamy i zabieramy kursanta na brzeg, więc no to też się wlicza w ten zajęć, tak? Jakieś tam no, motorówka na liku. Elegancko. Słuchajcie, nie wiem, bo tu jest wiatr. Mam nadzieję, że wszystko było słychać. Jak masz na imię? Julia. O! I towarzystwo Julii na pewno jest bezcenne. Bardzo dziękuję, Julia. To Dziękuję. ja idę dalej spacerować. Zaraz Wam pokażę, jak kursantowi idzie. Powiem Wam, trochę go obserwuję już taką z godzinę na pewno i postępy. Dobry nauczyciel. No i fajne hasło, elegancko. Ale moi drodzy, czy jeszcze trzeba przypominać ludziom, że nie należy śmieci zostawiać na plaży? Naprawdę jeszcze trzeba. Ten znak coś znaczy, po coś go postawili, bo jakby no, że słuchajcie, jesteście na plaży, gdzie bądź, na plaży, może i w lesie, gdziekolwiek, gdzie nie jest Twój teren. Jeżeli naśmiecisz, posprzątaj. Dobrze mówię? Tak myślę. Chyba że macie inne zdanie, to napiszcie. Ale ten śmiga. Miejscami tutaj są takie, można by powiedzieć, takie wydmy z tymi wodorostami. Ale to tylko miejscami. Jest kawałek, zobaczcie, z tymi wodorostami, a już dalej jest piaseczek elegancki. Tam dalej, jak sięgnąć okiem, również tak jest. Ale ta plaża ogromna, toż to gigant jest. Jak na ujęciach z drona mieliście okazję zobaczyć taki przesmyk do tej drugiej wyspy. Na tej drugiej wyspie jest latarnia morska. Jak byliście na tej latarni, napiszcie mi, czy warto tam jechać, czy niekoniecznie. Bo wiecie, jak to ze mną jest. Kto wie, czy znowu się na Rodos nie wybiorę. Fajnie po sezonie, październik, wsiadacie w samolot, 2,5 godziny, ciepełko, w miarę tanio, no bo jest tanio, no. Za nocleg ze śniadaniem, stówkę. Cikajski surferzy. Są dzikusy, nie? Bardzo ładnie tutaj jest. To ja się na te skałki wybrałem.
Widzicie jak? Więc tak ostrożnie. O, a tu jakiś ku pamięci. Jakiś znicz, jakieś kwiaty. Damy radę dla takich widoków. Dla mnie, dla Was poświęcenie musi być. A czy ktoś z moich widzów próbował już sił na tym kitesurfingu? Ja może kiedyś spróbuję, ale jakoś nie jara mnie to. Tylko wiecie jak to jest, nie jara dopóki nie spróbujesz, a jak spróbujesz to wygląda to później tak jak wygląda. Że później chce się więcej i więcej. Z tym więcej i więcej, z tym bakcylem jak to jest. No to ja mam stosunek do motorów obojętny. No wiadomo, wiem z czym to się je. Wiem, że przy ewentualnym zderzeniu czy czymkolwiek nikłe szanse. A niemniej jednak, słuchajcie, kupiłem sobie ten motorek mój i tak jakoś lubię się przejechać. Popatrzcie jak elegancko idzie mordeczce. Utrzymuje tego glajta, czy skrzydło, czy jak to zwał. A po tej stronie windsurfing. Nie wiem, czy to zależy od wiatru. Zobaczcie, zaraz Wam pokażę. Moment, muszę się troszeczkę wrócić. Tutaj macie te deski z żaglami, windsurfing. Po tej stronie plaży, a z drugiej strony zobaczcie, tam z tymi skrzydłami ganiają. Co to jest? To nie ma przyczepione do deski. Tutaj trzyma kawałek czegoś. Tak, idę po tej ogromnej plaży i zastanawiam się, czy są okresy w roku, gdzie ta plaża jest pod wodą, zalana. Choćby odrobinę, nie? Ale że nie ma takiego przesmyku, tylko jest to zalane. Jeżeli byliście w takim okresie tutaj na tej plaży, napiszcie mi albo prześlijcie fotkę, jak to wyglądało. No i napiszcie, w jakim okresie tutaj byliście. Z Dolnego Śląska. No, dosyć daleko. Czy z Włoch promem? Nie wiem. Tam też kamperek. Ale to już kamper na wypasie. Ze Szwajcarii był. Typowo taki offroadowy. Moi drodzy, jestem na kuchni. Wyjątkowa gratka. Dużo ryb. I byłem w części restauracyjnej i mówią mi, chodź popatrz na ryby, jakie są. No to ja przyszedłem i takie są rybki. O, ten jeszcze przebiera tam kopytami. Odnóżami, niech tak będzie. I zamówiłem rybę. Pani pokazała rybę taką, jaką chcesz. Wszystkie są świeże. Jestem, pamiętajcie, no w zasadzie trochę na wydawcy, trochę na kuchni. Tam się robi, o, rybka. Very nice. Widzicie? Filecik, elegancko. Co chcecie? To jeszcze mały rzut na zaplecze kelnerskie.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Gdzie się taka fajna restauracja znajduje? No gdzie? To zaraz Wam nagram, bo muszę miejscowość sprawdzić. To tak, wiecie, te miejscowości przejeżdżam i one tak jedna za drugą lecą. Dobra, wjechał szpinak, frytki, o, tam jeszcze szpinak wieloporcjowo i fryteczkę sobie dziabnę. Wiecie co? Frytki z ziemniaków. Wjechał tuńczyk. Świeżutki, już widzieliście na poprzednim ujęciu. Pan go wyfiletował. No i taką mamy ucztę. Ja na razie o szpinaku. Ale zaraz się za tą rybunieńkę wezmę. Obiecałem Wam, że nagram z zewnątrz tą restaurację. To też Wam nagrałem. Wygląda tak dość z zewnątrz słabawo. A jak będziecie podjeżdżać, to w ogóle nie wystraszcie się, bo to tak wygląda jak jakaś stara buda. Nie jadłem chyba jeszcze tak dobrej ryby. Być może dlatego, że facet ją przyniósł z chłodni, filetował. W zasadzie byłem przy tym filetowaniu. No, za takie rzeczy się płaci, ale takie rzeczy smakują. Po to się jedzie na wakacje, żeby takie pyszności zjeść. W tym odcinku z Wami się żegnam. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, like, dzwoneczek, Instagram, Facebook i TikTok. Serdecznie zapraszam do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy.